Super, dziękujemy. Więc witam bardzo serdecznie. Jak Państwo już mnie zapewne znacie, ja się nazywam Sebastian Łapiela, pracuję w Cambium Networks, jestem dyrektorem regionalnym. Dzisiaj ze mną jest przedstawiciel naszego dystrybutora Michał Żurek. Dzień dobry, witam Was. Poprowadzimy trochę tak tę prezentację multimedialnie, nazwijmy to. Ja będę prowadził prezentację i Michał w ciekawszych punktach będzie mi najprawdopodobniej zadawał pytania. Krótka agenda naszego spotkania. Oczywiście mówimy dzisiaj o sprzęcie pracującym w paśmie 60 GHz. Dlaczego Cambium wybrało chipset 802.11AY? Omówimy sprzęt, który tutaj też mamy na stojaku, że będzie można go pokazać, będzie później można też go dotknąć. Zapraszamy do nas do stoiska też firmy Batna, gdzie będzie można ten sprzęt można obejrzeć. I omówimy, jak my widzimy ten sprzęt zaimplementowany w Państwa sieciach, tak? Czyli on ma wiele różnych możliwości wdrażania, ale my mamy jakieś takie polskie pomysły na to, jak ten sprzęt tutaj wykorzystać. I oczywiście będzie też czas na krótki quiz dla uważnych osób. Będzie kilka gratisów, także zapraszamy do udziału. Pasmo 60 GHz, jak wszyscy wiemy, jest pasmem wolnym, tak? Czyli nie potrzebujemy licencji. Jest kilka kanałów na świecie wydzielonych, to jest takich 6 głównych kanałów tego pasma, to są bardzo wysokie częstotliwości. W Europie dozwolone są kanały od 1 do 4, tutaj mamy tabelkę pokazującą, jakie to są konkretnie częstotliwości, środkowa, dolna i górna granica każdego kanału. Sprzęt wykorzystuje duże kanały, tak? Mamy ponad 2-gigowy kanał, czyli 2160 MHz, bardzo duże kanały, no i dzięki temu też duże przepływności, tak? Jeżeli chodzi o Cambium, my obsługujemy 4 kanały, nie obsługujemy 6, 4 kanały. I co trzeba pamiętać? Pamiętać trzeba, że w tym paśmie występuje bardzo duże tłumienie, zarówno tlenu, jak i opadów atmosferycznych. A właśnie, Sebastian, ja mam pytanie. Czy właśnie to nie jest ograniczenie, że Cambium wspiera tylko te 4 kanały? I to jest bardzo dobre pytanie, bo my je wcześniej przygotowaliśmy. I sprawa wygląda tak, że rzeczywiście fajnie byłoby mieć nawet ten 6. kanał, bo im wyższa częstotliwość, tym to tłumienie tego tlenu mamy niższe. Ale już przy 4. kanale, przy 3. tak naprawdę, 3., 4. kanał nie jest już tak podatny na to tłumienie, a tak naprawdę tłumieniem jest deszcz. A tutaj obsługa kanału 5. i 6. nam już nie pomoże, bo jeżeli chodzi o deszcz, to tak naprawdę już mamy ten sam poziom tłumienia, a problemem są opady bardziej niż tłumienie tego tlenu. Więc fajnie byłoby pewnie mieć te częstotliwości tylko dlatego, żeby powiedzieć, że je mamy, bo konkurencja wiemy, że je ma, ale w praktyce limiterem dystansu jest deszcz i opady śniegu na przykład, a nie samo tłumienie tlenu, więc jakby obsługa 4. kanału do 4. jest zupełnie wystarczająca i nie jest tutaj żadną ujmą dla sprzętu. Dalej, dlaczego wybraliśmy ten chipset 802.11AY? No dlatego, że jest to nowszy chipset, tak? My zazwyczaj gdzieś tam próbujemy wycisnąć coś ze starych rzeczy, a tym razem poszliśmy do przodu i zaimplementowaliśmy nowy chipset, czyli ten AY, który został tak naprawdę wypuszczony na rynek i zatwierdzony w 2020 roku, pewna specyfikacja została zatwierdzona. Dlaczego go wybraliśmy? No po pierwsze, no większa przepływność, tak? Większe prędkości można osiągnąć. Po drugie, wspiera to łączenie kanałów, czyli możemy wykorzystać 2 razy 260 MHz, a nie tylko raz. Najważniejsza rzecz, protokół TDMA. Nie mamy kolizji, tak? Nie mamy kolizji jednostek, czyli możemy robić punkt wielopunktny. Dzisiejszy wykład tak naprawdę jest skupiony na punkt wielopunkcie. Mamy możliwość wsparcia dla mesh, czyli stacje mogą między sobą rozmawiać. I mamy klientów w sektorze 15, a nie 8, tak jak na poprzednich wersjach chipsetu. No i najważniejsza rzecz też z naszego punktu widzenia, mamy synchronizację GPS. Właśnie, GPS. A po co ta synchronizacja? I wszyscy się z nas śmieją, że my ciągle tę synchronizację GPS robimy, a prawda jest taka, że ona, zwłaszcza przy tych 60 GHz, jest bardzo przydatna. Zarówno urządzenie do transmisji punkt-punkt, jak i punkt-wielopunkt ma w sobie wbudowany odbiornik GPS-owy i możemy synchronizować te swoje sygnały. A to oznacza, że nawet w przypadku połączeń punkt-punkt z jednego miejsca jesteśmy w stanie zrobić ich bardzo dużo. Tak naprawdę około 20 nawet linków na tym samym kanale możemy z jednego punktu wypuścić, używając naszych urządzeń punkt-punkt.
co jest jakby no, unikalne i wiemy że z rynku, że inne rozwiązania przy trzecim linku zaczynają już szwankować, tak? A my na jednym kanale możemy zbudować sieć, całą sieć. Możemy zbudować sieć myszową na jednym kanale. Także to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, ta synchronizacja i ona jest zaimplementowana w urządzeniach, które jej wymagają, czyli w urządzeniach, o których za chwilę powiem, a są to urządzenia. Stacja bazowa V5000, moduł dwusektorowy, mały klient, to jest ten na samej górze, taki malutki, to jest urządzenie V1000 i duży klient to jest urządzenie V3000. I ja tutaj o tych urządzeniach chciałem dwa słowa szybko powiedzieć, bo czasu dużo nie mamy. Stacja bazowa. Pierwszy raz wypuściliśmy produkt, który ma w sobie dwie stacje bazowe, a nie jedną. Czyli mamy dwa sektory jakby zamknięte w jednym pudełku, które kryją 280 stopni pokrycia. Prawie że 360, ale jednak 280. Każdy sektor to jest 140 stopni i sektory pracują z beamformingiem, tak? Czyli z formowaniem związki. Działają tak sprytnie, że nie ma czegoś takiego jak nadawanie w całej tej szerokości tego sektora, jak to się dzieje w przypadku rozwiązań 5-gigowych na przykład czy innych. Tylko nadawanie występuje tylko w przypadku broadcastu w całym jakby tym sektorze i jest bardzo mało mocą to nadawanie robione, żeby nie było zakłóceń w innych sektorach, które mogą pracować na tym samym kanale. Ta stacja, te dwa sektory mogą pracować na tym samym kanale. Nie musimy używać różnych częstotliwości, możemy to robić na jednym. Maksymalna moc wypromieniowana z urządzenia to jest 38 dBm, do 30 urządzeń taka stacja bazowa może obsłużyć, tak? Czyli 15 w jednym sektorze, 15 w drugim sektorze. I tutaj myślę pytanie też ode mnie do Ciebie i myślę, że innych też to będzie interesowało. Ile tak naprawdę taka stacja bazowa V5000 może przenieść ruchu do klienta? To jest kolejne świetne pytanie. Ja może już pominę te wszystkie aspekty wagowe i można sobie sprzęt przyjść i obejrzeć. Prędkości. Sprzęt pracuje w technologii TDD. Mamy podział czasowy downlinku i uplinku, czyli tego, co jest do klienta i tego, co jest od klienta. I na dzień dzisiejszy, powtarzam, na dzień dzisiejszy to jest 1,8 gigabita do klienta z jednego sektora. Czyli sumarycznie z dwóch sektorów mamy 3,6 gigabita do klientów, tak? I oczywiście 3,6 od klienta z dwóch sektorów. Czyli sumarycznie taka stacja jest w stanie przerzucić 7,2 gigabita ruchu. Pojedynczy moduł V5000. Jak wprowadzimy funkcjonalność Channel Bonding, którą na dzisiaj myślimy, że będzie licencjonowana i będzie kosztowała pieniędzy, jak znam życie, wprowadzimy ją za darmo, tak jak wprowadziliśmy mesh. Ta stacja będzie wtedy w sektorze w stanie 5,4 gigabita ruchu podać, czyli po 2,7 gigabita na kierunek. Czyli bardzo duże prędkości radiowe sprzętu pracującego w technologii punkt, wielopunkt. Dokładnie, może jeszcze wytłumaczmy, co dokładnie oznacza ten channel bonding. A channel bonding to jest nic innego jak połączenie dwóch kanałów, tak? Czyli używamy na przykład kanału trzeciego z czwartym, łączymy to wszystko w jeden i mamy dzięki temu moduł, który będzie w stanie przenieść 10 gigabitów ruchu. Oczywiście ta funkcjonalność w tej chwili jeszcze nie jest wspierana. My nad tym pracujemy i to będzie prawdopodobnie pierwszy kwartał przyszłego roku, kiedy tą funkcjonalność wprowadzimy. Interfejsy, urządzenia, pokrótce SFP+. Oczywiście wkładki nie muszą być kambiumowskie. To jest fajny interfejs, to jest elektryczny interfejs, który tak naprawdę obsługuje 100 megabitów, 1 gigabit, 2,5 gigabita, 5 gigabitów, a nawet 10 gigabitów elektrycznie, tak? Czyli mamy tutaj cały zakres, nie musimy używać światłowodu. Jeżeli mamy switch, który elektrycznie jest w stanie przerzucić nam więcej niż gigabit, to już jest w stanie wykorzystać potencjał urządzenia. No i oczywiście ostatni port, czyli port taki zewnętrzny. Do portu zewnętrznego możemy przyłączyć inne urządzenia. Na przykład, żeby przerzucić się punktem, możemy podłączyć inną jednostkę do tego portu. Jeżeli chodzi o funkcjonalność tego portu w przyszłości, planujemy też zrobić możliwość zasilenia nim i automatycznego przełączenia naszego linku Force 425, czyli takie będzie podtrzymanie w przypadku, jeżeli ktoś postawi sobie połączenie na dłuższe odległości, pada śnieg czy deszcz, na zbyt długie odległości powiedzmy, tak? No to będzie się link mógł przełączyć na Force'a 425 pracującego w technologii 5 GHz. Ale to jest pieśń przyszłości, tego na razie jeszcze nie ma. Drugie urządzenie to jest jednostka kliencka, tak? To jest jednostka kliencka V3000, to jest jednostka kliencka z dużym zyskiem antenowym, tutaj EIRP jest 60 dBm. Oczywiście cała technologia ma bardzo niskie opóźnienie, tutaj ramka jest 400 mikrosekund, tak naprawdę, więc to są bardzo niskie opóźnienia.
mówimy o rzędzie milisekundy tak naprawdę. To urządzenie może pracować jako punkt-punkt, ono występuje w 2 wersjach. Nie zakładam, żeby w Polsce ktoś, jeżeli już by się decydował na zakup, kupował ją z mniejszą anteną. To jest produkt zrobiony tak naprawdę do krajów, które mają jakieś ograniczenia mocowe na stosowanie sprzętu. Ono może pracować jako punkt-punkt, jako punkt-wielopunkt. Ma wbudowany ten GPS wewnętrzny i jeżeli chodzi o interfejsy, ma identyczny jak stacja bazowa, czyli SFP+, zasilający elektryczny do 10 gigabitów i zewnętrzny port, ten właśnie, który też będzie wykorzystywany kiedyś do zasilania. On już może być wykorzystany do zasilania Forza 425, ale nie ma jeszcze tej automatki, która to przełączy, tak? To będzie w przyszłości. Małe urządzenie klienckie, czyli ten V1000. Ono jest ograniczone portem ethernetowym, którego prędkość jest do 1 gigabita, tak naprawdę. Stąd maksymalne prędkości, które osiągamy, to w tamtym sprzęcie były 1,7, 1,8 gigabita, tutaj mamy 1 gigabit, bo port nas ogranicza i sumaryczny w 2 kierunkach jest to nie 2 gigabity, a 1,5, ponieważ chipset jakby nie jest w stanie więcej tego ruchu obsłużyć. Bardzo małe urządzenie ze sterowaniem wiązką, tak? Czyli nie ma potrzeby takiego bardzo dokładnego ustawiania tego sprzętu w kierunku stacji bazowej, bo jest bardzo szeroki zakres tego beamformingu, 40 stopni w wiązce w poziomo i 20 pionowo, więc tutaj się ten sprzęt dostosowuje do warunków pracy ze stacją bazową. Pracujemy nad kolejnym modelem też, który pojawi się w 2. kwartale przyszłego roku, trochę większym zysku. Będzie miał 10 dB więcej zysku niż ten V1000. Urządzenie nazywa się V2000. Ale szczerze mówiąc, to nie chciałbym o nim dużo mówić, bo to jest jakby produkt przyszłego roku i nie chcielibyśmy być później odpytywani w e-mailach codziennie. Czy dokładnie. To już na razie traktujcie to jako tajne przez poufne. Tak. Pokazane tylko tutaj. Tak, laboratoryjne wyniki prędkości. Laboratoryjne, czyli w idealnych warunkach jednostek. Jednostka V5000, V3000 mają tą samą elektronikę w środku, V5000 ma po prostu w środku 2 razy V3000. Taka jest prawda. Ruch TCP, bo to Was bardziej interesuje zazwyczaj. Tak jak mówiłem, to jest sprzęt pracujący w technologii TDD, czyli 50% pasma zawsze zarezerwowane w jednym kierunku, 50% zarezerwowane w drugim kierunku. Test TCP 1,47 na 1,65 sumarycznie powyżej 3 gigabitów ruchu z jednego sektora V5000, tudzież w połączeniu punkt-punkt urządzeń V3000. V5000 do V1000 tak naprawdę ma bardzo podobne wyniki jak V1000 do V1000, bo one też mogą pracować jako punkt-punkt. No tutaj jesteśmy ograniczeni tym portem w urządzeniu V1000, który jest 1 gigabitowy, więc maksymalne prędkości tutaj spadają nam, są ograniczone elektrycznie, technologicznie. I wynosi to około 900 megabitów na kierunek. Sumarycznie, gdy robimy test dwustronny, ta sumaryczna nie może przekroczyć 1,5 gigabita, też ze względów technologicznych. Stąd testowanie oddzielnie w kierunkach daje dużo lepszy wynik na tych małych urządzeniach niż jednoczesne testowanie w obu kierunkach. Tryby pracy, punkt-punkt. Oczywiście to jest bardzo proste, każdy umie to robić, konkurencja też. My też to robimy, bo nie możemy tego nie robić, tak? To, co my robimy więcej, to jest to, że z tego samego punktu możemy tych linków wiele zestawiać. Ja na rysunku zrobiłem 2, bo i tak musiałem tą prezentację jakoś tam skończyć w rozsądnym czasie, ale tu moglibyśmy ich narysować i 20 na tym samym kanale, tych linków tak naprawdę. A to wszystko dzięki temu, że mamy synchronizację GPS. Dokładnie i tutaj myślę, że warto będzie zapytać o kwestię odległości. Jakie są bezpieczne? Czytasz mi w myślach. Te bezpieczne odległości to są dla urządzeń V1000 lub V5000, bo one też mogą pracować sobie punkt-punkt. To jest poniżej 300 metrów. 300 metrów. Tak? 300 metrów, więc te odległości są małe, ale jeżeli mówimy o odległości V3000, to taka zalecana to jest poniżej 2 km. Myśmy robili testy wspólnie. Dokładnie. Można sobie znaleźć fajny filmik w necie na 1,5 km. Na 1,5 km urządzenie śmiga na maksa i ma 26 dB zapasu. Także wiemy, że 2 km to jest spokojna odległość, na którą to urządzenie możemy instalować. A mówiąc śmiga na maksa, mówię 1,7 gigabita TCP ruchu osiągnęliśmy w teście na 1,5 km. Tak, to jest potwierdzone, to jest na filmie. Możemy oficjalnie o tym mówić. Oczywiście maksymalne odległości
zawsze znajdziecie u producentów, wszyscy podają maksymalną. Oczywiście my też w piękną pogodę możemy zostawić 6 km na tym linku i giga przesłać, tylko no nie chcemy mieć linku, który działa tylko gdy świeci słońce, tak? Zwłaszcza, że żyjemy w kraju, w którym często słońce nie świeci. Mesh. Nie będę o tym dużo mówił, pokażę tylko, że każde urządzenie z każdym może sobie tutaj rozmawiać. Ja wiem, że to jakby w naszym mentalności, włączając moją, ja tego nie czuję, nie widzę, tego trzeba instalować dużo na słupach, to jest fajne rozwiązanie, ale prawdopodobnie dla jakiegoś miasta, które chciałoby zrobić projekt, gdzie ma dostęp do słupów, wiesza gęsto. Urządzenia rozmawiają ze sobą, a oprócz tego przez cały czas mamy możliwość dołączania klientów do każdego takiego punktu. Oczywiście tu się automatycznie ustawiają trasy. Cały czas w tle pracuje software TeraGraph facebookowy, który nie my rozwijamy, tak naprawdę tylko dostajemy tego gotowca od Facebooka, bo jesteśmy certyfikowani przez nich. I IPv6, tam następuje cały czas routing najlepszej trasy dla każdego klienta, najlepsze usługi. A to, o czym chcemy mówić, to jest punkt wielopunkt tak naprawdę i to gdzie my czujemy się inni od konkurencji. Czyli mamy stację bazową i podłączonych do niej kilku klientów, tak? Do 15 do sektora, czyli jedna stacja może takich klientów obsłużyć 30. No i tu też pewnie się pojawi ważne pytanie, tak? W przypadku punkt wielopunkt. Tak, odległości, znowu, bezpieczne. Odległości, bezpieczne odległości, tak. Zalecane my to nazywamy. Dla urządzeń tych małych, tak? Tych małych urządzeń podłączonych do tej stacji bazowej, bo mówimy o V5000, te odległości wynoszą do 300 metrów. Oczywiście klienci instalują na większych odległościach, tak? Mamy prawie 400 metrów i to działa. I to wbrew pozorom nie widzimy zerwań, których się spodziewaliśmy, że będą. Ale to jest taka bezpieczna odległość dla tych małych urządzeń. Dla tych większych urządzeń, czyli dla V3000 jako jednostka kliencka, bezpiecznie jest podłączać to do 1 km. Czyli tutaj troszeczkę poszerzamy ten zakres. I tutaj taka ciekawostka, to jest nasz taki tutaj polski prototyp dysza, który na tym stojaku jest połączony. My go wstępnie przetestowaliśmy, nam się udało dzięki temu reflektorowi uzyskać 10 dB dodatkowych zysku, co oznacza, że prawdopodobnie do 500 metrów tutaj jesteśmy w stanie podskoczyć, używając tego pięknego włoskiego dysza. To widać, że to jest włoski design, to jest z Włoch ściągnięty dysz nasz polski, tutaj jest do tego adapter dorobiony. I już wiemy, że to działa, tylko kwestia jest, czy pójdziemy w to masowo po sprawdzeniu tego na większej próbce urządzeń. Implementacja to jest ważny punkt, bo wszyscy patrzą na sprzęt, 30 klientów mogę podłączyć, co to za sprzęt, to nie o to chodzi. To nie jest sprzęt, który będzie zastępował 5 GHz. To jakby z założenia tak nigdy nie miało być. Tak? To nie jest sprzęt, który nagle wyrzucimy 5 giga i założymy 60 giga. Ja bym chciał, jestem przekonany, że Batna też by chciała, bo wtedy by wszyscy kupowali dużo sprzętu, ale no tak się nie da, to nie ta technologia, tak? Czyli mamy po pierwsze krótki zasięg, tak? To już widzieliście, 300 metrów to nie jest jakiś, nie ma szału. Pełna widoczność zawsze jest wymagana, tutaj nie ma jakiejś opcji pracy z odbicia czy przez drzewka, tak? To musi być po prostu idealna widoczność. Mała ilość klientów w sektorze, to też jest ważny punkt, tak? To nie jest tak, że będziemy zamieniać, dzisiaj w sektorze, nie wiem, instalujemy na naszym EPNP, nie wiem, nawet 60 klientów, a tutaj nagle możemy podłączyć 15. No i oczywiście cena, tak, to jest droższe, umówmy się. Ale my widzimy, że CNWave tak naprawdę to jest uzupełnienie dla światłowodów, tak? Czyli możemy na istniejącej sieci nagle odpalić dla klientów radiowych usługę premium, bez ciągnięcia kabli do nich, tak? Oczywiście w jakimś tam ograniczonym zakresie. Możemy odpalić usługę biznesową dla klienta, bo wtedy możemy mu postawić to droższe urządzenie, które ma lepszy zysk i jesteśmy mu w stanie symetryczną usługę zaoferować, dużej przepływności. Usługa dosyłu do bloków mieszkalnych, czyli mamy w bloku poprowadzony na przykład światłowód już, sobie rozrzuciliśmy, ale nie mamy czym go zasilić, tak? No to możemy zamiast, bo nie możemy przebrnąć jakiejś papierologii, żeby zasilić ten blok. Podłączamy CNWave'a w trybie punkt wielopunkt, cały czas mówię punkt wielopunkt i nagle do tego bloku dostarczamy 1, a może nawet 1,7 gigabita, wszystko zależy od odległości. Czyli takie przedłużenie w wielu miejscach. I to jest taki mały przykładzik. Mamy istniejącą sieć 5 GHz, może to być EPNP, może być inna technologia również, chociaż zawsze wolimy, żeby to było EPNP. Zgadza się. I jakie mamy możliwości? Dowieszamy sobie tutaj takie V5000, przepraszam, tą stacyjkę i w promieniu 300 metrów możemy tych małych klientów podłączać, dając im usługę premium. Zawsze się znajdą tacy klienci, którzy zapłacą więcej pieniędzy, bo chcą mieć po prostu porządną usługę, tak?
Czyli porządną mówię 300 megabitów, 500 megabitów, a nawet 1 gigabit blisko, tak? Bo to ogranicza nas port w tym urządzeniu. W szerszym zakresie możemy zastosować V3000. Oczywiście V3000 jest za drogie dla klienta, dla Kowalskiego, przysłowiowego, ale firmę moglibyśmy już podłączyć, ale blok moglibyśmy już podłączyć, tak? Czyli to ma sens, bo do tego bloku mamy 1,7 gigabita dzisiaj, gdzie kiedyś zrobimy z tego 2,7. I tak pojedynczych klientów możemy sobie przełączać. Co się dzieje? My ich sobie przełączamy na CN Wave, na tą stację 5000 i co? Oszczędzamy 5 giga, tak? Gdzieś nam się tam spada ilość używanych sprzętów. Jeżeli mówimy o punkt wielopunkt 5 giga i zmieniamy klienta na usługę premium, no to ten klient nam schodzi z tej bazy 5 GHz, tak? Jeżeli często mamy tak, że bloki, że mamy swoją stację punkt wielopunkt postawioną gdzieś tam, a ileś tam bloków, jeszcze mamy nam tych punkt naciskane na tym dachu, które czasami nie są wcale daleko te bloki, tak? Czyli moglibyśmy te bloki sobie podłączyć po tym urządzeniem do kilometra, tym V1000 i zaoferować tam zupełnie inną usługę. I znowu oszczędzamy radio, tak? Znowu eliminujemy te punkty i nasz punkt wielopunkt, nasza sieć zaczyna oddychać, zaczyna działać lepiej, mamy mniej zakłóceń. No i jeszcze tak naprawdę opcja, gdzie nie mamy sieci, w wielu miejscach, to co już tak naprawdę wspomniałem wcześniej, gdzieś mamy doprowadzony światłowód, dalej jest problem jakiś administracyjny, żeby ten światłowód przerzucić dalej, więc spokojnie możemy postawić sobie takie jedno urządzenie, które na dzień dzisiejszy, powtarzam, na dzień dzisiejszy przerzuca w kierunku downlink 3,6 gigabita w 2 sektorach, po 1,8 w każdym sektorze i poszczególne punkty możemy sobie w mieście, ten, które są bliżej, możemy połączyć V1000, te, które są dalej, możemy podłączyć V3000 i tym punktem może być zarówno tutaj klient końcowy, który chce usługę premium, jak może być gdzieś tam urządzenie OLT na końcu, gdzie mamy już swój światłowód, chcielibyśmy go stamtąd instalować, ale mamy problem, żeby ten kawałek, tego kilometra gdzieś się przebić administracyjnie i go podłączyć. To najczęściej w jakichś małych miastach taka sytuacja może wystąpić. I tutaj widzimy zastosowanie CN Wave'a. Broń Boże, nie widzimy go w kategoriach, że teraz zamieniamy wszystko z 5 giga na 60 giga, bo to się nie uda, to nie zadziała. I to jest nasza taka koncepcja, stąd zrobiliśmy sprzęt technologii pracujący z dużym naciskiem jakby położonym na pracę w punkt wielopunkt. No i do tego wszystkiego oczywiście mamy nasze oprogramowanie, Link Planner darmowy, który można sobie ściągnąć ze strony i takie połączenia zaplanować. On jest bardzo konserwatywny, jeżeli chodzi o 60 GHz i w miejscach, gdzie wiemy, że działa, często Link Planner upiera się, że to już jest za daleko, że to będzie za słaba dostępność linku. Także jest to tak naprawdę świetne narzędzie, żeby sobie zaplanować, czy warto w danym miejscu CN Wave'a powiesić. Z mojej strony to już wszystko. Ja bardzo dziękuję za uwagę. My zapraszamy na nasze stoiska, tutaj zarówno nasze Cambium, jak i oczywiście Batny. Tak jest, ale Michał ma jeszcze ze sobą. Tak, mamy sprzęt. Michał ma jeszcze tutaj kilka pytań do... Dokładnie, to co tygryski lubią najbardziej, czyli krótki quiz. 3 pytania, po 2 odpowiedzi i drobny gratis. I to również kierujemy dla naszych oglądających tutaj live'a facebookowego, batnowego. Te pytania będą też tam podwieszone w komentarzu. Więc pierwsze, które z urządzeń serii CN Wave jest dwusektorowe? V5000. No i super, mamy 2 odpowiedzi. Poproszę może na sam koniec po odbiór gratisu, dobra? I mamy drugie pytanie. Jaka jest zalecana maksymalna odległość łącza punkt-punkt zrobionego na 2 końcówkach V3000? Poniżej 2, dobrze. Dobra. Których 2 panów mieliśmy z... Ja widzę ten mam. Dobra, okej. I ostatnie, trzecie. Ile urządzeń klienckich może obsłużyć stacja bazowa V5000? O, to wszystkim trzeba. Łaj. To chyba większą liczbę osób zaprosimy na drobnego kielicha po prostu do nas. Dobra, dzięki. Ci, którzy udzielili dobrej odpowiedzi, zapraszam teraz na chwileczkę do nas i dziękujemy za uwagę. Super, dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. O, to oddaję. Dobra.
kawałek? Chcesz kawałek? Jeszcze złoty mikrofon tutaj dla panów. Prawie jak Robert Lewandowski ze złotym butem, słuchajcie. Myślę, że nawet lepiej. Każdy widzi to, co lubi, także... No dobrze, moi Dobra, drodzy. panowie, zapraszam. Sprzęt jeszcze tutaj chwilę zostanie. Kufelek? Nagrody są do odbioru Kufelek? chłopaków, natomiast my na Proszę 11, bardzo. o 11 zaczynamy Proszę tutaj bardzo. kolejno. Tutaj jest kolejne kufel. wystąpienie. Jeszcze jedną Piotr osobę teoretycznie Bartek, można wziąć. Orange Koszulki Polska. również, no. Korzyści i szanse ze współpracy z Orange. Mamy jeszcze po Wood. koszulce. Natomiast na drugiej sali w tym samym czasie To prezentacja są wszystko XL-ki. Leszka Jak coś, to przyjdźcie na wymianę rozmiaru do nas, dobra? Wymieńcie na Okej? stoisku. Na stoisku mamy więcej po prostu. Może też tak być, w wysokiej temperaturze. 60 potraktujemy.